Cześć! Dzisiaj test tylnej lampki NOG Blinder V Bolt, która świetnie wygląda, ale ma też jedną dużą wadę. Jaką? Tego dowiecie się z filmu. Moc tej lampki to 100 lumenów według producenta, ale jak widzicie jest to lampka bez odbłyśnika żadnego, czyli to światło bardzo mocno się rozprasza. Jeżeli chodzi o wykonanie tego urządzenia, to tutaj nie mam praktycznie żadnych zastrzeżeń, bo jest to zrobione naprawdę bardzo solidnie. Jest to taki silikon dobrej jakości, jeśli chodzi o tą obudowę tutaj z tyłu. Mocowanie jest na zwykłą gumkę, w zestawie są też inne tutaj długości. Natomiast jest jeden problem zasadniczy, jeśli chodzi o wykonanie. Jak widzicie, lampka była przed chwilą czysta, położyłem ją dosłownie na chwilę na pniu drzewa i już cała jest obklejona jakimś brudem. Ten materiał po prostu jest tak zrobiony, że wszystko się do niego przykleja. Nie wiem, ja tą lampkę mam już dobrych kilka miesięcy, myślałem, że to tylko na początku będzie taki efekt, ale to się nie chce zmienić i no jest to kiepskie, bo o ile to tam kwestie wizualne można powiedzieć są mniej istotne, natomiast no po prostu jeżeli macie ją założoną na sztyce, to tam wiadomo piach się sypie, jakiś kurz i po pewnym czasie ona ma w środku pełno piachu, który zaczyna tą od środka sztycę rysować tam, gdzie jest przypięta. Tutaj na górze jest też włącznik i są takie dwie diody. Jedna świeci się podczas ładowania i gaśnie, czy tam zapala się na zielono bodajże, gdy ładowanie się skończy. Druga natomiast zapala się na czerwono, gdy lampka ma już końcówkę baterii. To jest jakieś 5-10%, zostaje wtedy nam jakieś pół godziny rezerwy, ciężko mi powiedzieć ile dokładnie, bo przy każdym trybie trochę to inaczej wygląda, no ale jest to jakieś tam wskazanie, natomiast no ciężko, nie da się sprawdzić ile lampka ma, gdy ją włączacie na przykład, także nie wiadomo czy ona ma jeszcze 15% czy 95%, no niestety takiego wskaźnika tutaj brakuje. Jeśli chodzi o ładowanie, to tutaj mamy taki system Knoga, czy Noga, to znaczy tutaj jest jakby takie USB typu no nawet nie całe, ale jest to coś takiego, co wpina się w USB typu A, takie jak jest na przykład w komputerze. No z jednej strony to jest fajne, bo idea jest taka, że nie potrzebujecie żadnego kabla do tego. Natomiast problem jest tego typu, że no teraz już powoli przechodzi się do USB typu C. Więc jeżeli macie gniazdo USB-C na przykład, nie wiem, w samochodzie czy gdzieś tam indziej i chcecie ją wpiąć bezpośrednio, no to już nie będzie takiej opcji. Musicie mieć przejściówkę z USB-C na USB-A i to jeszcze to takie USB-A, do którego można wpiąć, więc to jest trochę dziwny patent, jak dla mnie. No i druga sprawa jest taka, że jeżeli nie chcecie jej ładować z komputera, no to wpinacie ją na przykład bezpośrednio w ładowarkę. No ale też w różnych miejscach mamy te ładowarki. Wydaje mi się, że rozwiązanie z kablem jest po prostu wygodniejsze. No i jeszcze jedna sprawa, gdy wrócicie z roweru na przykład po jeździe w deszczu, no to musicie to przetrzeć szmatką. Oczywiście to jest wodoodporne, natomiast jak włożycie mokre do ładowarki, no to może się zrobić zwarcie. Dlatego no mi ten patent się osobiście niezbyt podoba, ale no są na pewno zwolennicy takiego rozwiązania i takiego minimalizmu, jeśli chodzi o to ładowanie. Teraz możecie zobaczyć, jak NOG Blinder V Bolt i NOG Blinder X wypadają w porównaniu do konkurencji, to znaczy do Magic Shine'a Simi 150, do Bontragera Treka Flare RT oraz do Magic Shine'a Simi 300. Lampka przychodzi w takim minimalistycznym opakowaniu i tutaj są jeszcze właśnie dwie gumki do mocowania na sztycy o innych długościach. Niestety na opakowaniu producent nie podaje czasów działania. Trzeba sobie to gdzieś znaleźć w internecie i wcale nie jest to takie łatwe, żeby znaleźć czasy działania w poszczególnych trybach. Jak widzicie na opakowaniu waga lampki to zaledwie 40 gramów i jest tutaj akumulator nie litowo-jonowy, a litowo-polimerowy. Lampka jest też w pełni wodoodporna. Jeżeli chodzi o mocowanie na sztycy roweru, to jak widzicie lampka jest dosyć długa, także jeżeli chcecie zmieścić tu na przykład jeszcze podsiodłówkę albo inną lampkę, albo cokolwiek innego, no to niestety ona zajmuje bardzo dużo miejsca przez ten swój podłużny kształt. Włącznik jest niestety umiejscowiony w złym miejscu, bo nawet gdy
Lampka jest już na płaskim odcinku sztycy, nie tutaj pod tym wyżłobieniem od offsetu. To i tak, żeby ją włączyć, trzeba ten palec tutaj wciskać i ją lekko odchylać, co jest po prostu niezbyt wygodne. Także jeżeli chodzi o ten uchwyt, to stąd wziął się też pomysł na tytuł tego filmu i tą miniaturkę. No, uważam, że w tak dopracowanym produkcie założenie tego włącznika od góry w takim miejscu jest po prostu błędem i to się nie powinno zdarzyć. Nie wiem, kto na to wpadł. Także jeżeli Nog mnie tutaj słyszy i ogląda, to proponuję Wam to poprawić. Recenzja będzie wtedy na pewno bardziej pozytywna. Dla porównania mam tutaj Noga Blindera X, który ma włącznik z boku umiejscowiony. Też taki sam mały guziczek, niezbyt wygodny, zwłaszcza gdy macie rękawiczki pełne. No ale i tak da się tutaj przynajmniej do tego włącznika dostać bez problemu. Do tego Blindera Bolta niestety nie bardzo. Lampkę mocuje się za pomocą takiego tutaj jeszcze klipsa, który jest na tej gumce i chwyta tutaj za coś takiego, jest taki uchwyt, więc jest to dosyć łatwe w obsłudze. Jeżeli chodzi o tryby, to mamy tutaj naprawdę duży wybór. Moim zdaniem jest ich nawet zbyt dużo, no ale przynajmniej każdy znajdzie coś dla siebie. Tryb stały 35 lumenów, 4 godziny działania. Tryb stały słaby 7 godzin działania, 20 lumenów. Tryb migający 50 lumenów, 19 godzin działania. Tryb mocny migający z pełną mocą 100 lumenów, 7 godzin. Tryb migający, taki przygasający, to jest 30 lumenów i 14 godzin. Tryb pulsujący 70 lumenów i 19 godzin i tryb przyspieszającego migania 30 lumenów i 7 godzin. Jest też tryb Eco, w którym lampka miga z mocą 30 lumenów, tak dosyć nieregularnie i tutaj powinna wytrzymać 50 godzin. I ja ten tryb sprawdziłem, pozostałych nie mierzyłem i w tym trybie Eco Flash, bo ten mnie najbardziej interesował pod kątem jakichś takich dłuższych jazd, lampka świeciła 68 godzin plus jeszcze 2 godziny rezerwy z deklarowanych 50. Także no tutaj jest duży plus dla Noga, że ten czas jest nawet dłuższy niż deklarowany. Jeżeli chodzi o widoczność w dzień, to jak będziecie mogli teraz zobaczyć na przebitkach, ta lampka jest całkiem dobrze widoczna, nawet w słoneczny dzień. Natomiast nie jest to aż tak dobra widoczność jak w przypadku Bontragera Treka Flare albo na przykład Magic Shine'a Simi 300. Test tej lampki wyskoczy Wam teraz w górze ekranu. Natomiast no, jest całkiem nieźle, zwłaszcza, że te tryby mrugające, takie nieregularne, pozwalają jechać przez tam na przykład 19 godzin, no więc spokojnie na cały dzień jazdy Wam taki tryb wystarczy. Natomiast jeżeli szukacie lampki typowo do szosy, to lepszym wyjściem będzie na przykład, i nie chcecie, żeby to był flare, to jest też Nog Blinder R150, jeśli się nie mylę. Ona ma, tak jak nazwa wskazuje, 150 lumenów, ale ma też taką jedną diodę zamocowaną jakby w obudowie, bo wygląda tak samo z zewnątrz, skierowaną pod innym kątem, czyli wtedy ona już świeci poziomo, jest tam odbłyśnik i ta lampka będzie po prostu widoczna dobrze z dużej odległości. No więc jest też taka opcja. Tutaj nie jest źle, ale no w przypadku tego modelu powiedziałbym, że to jest lampka lepsza właśnie w teren, gdzie nie ma zbyt dużego ruchu, albo do miasta, gdzie te odległości, z których Was kierowcy będą widzieć, są po prostu mniejsze. Także na szosę nie jest to najlepszy wybór. Czy mogę tą lampkę Wam polecić? No niestety nie do końca, ponieważ tak, włącznik jest mały i niewygodny, jest umiejscowiony w złym miejscu, do lampki lepi się brud, a dodatkowo jest gorzej widoczna niż na przykład Bontrager Flare z dużej odległości. Muszę jednak przyznać, że lampka jest świetnie wykonana, jest ładna, estetyczna, a ta błyskawica po prostu fajnie wygląda. Dlatego jeżeli szukacie lampki do miasta albo w teren i nie przeszkadza Wam wysoka cena, to myślę, że może Wam się to sprawdzić. Cześć!